To jest Poco X7 Pro, czyli nowy przedstawiciel średniej półki cenowej, który ma dawać wiele za niezłą cenę. Poprzednik Poco X6 Pro był często polecany dla osób, którym najbardziej zależało na wydajności, a jak jest z tym modelem? Niestety ja do testów dostałem moim zdaniem najsłabszy wariant kolorystyczny, czyli opcję czarną ze śliskimi pleckami, która się dodatkowo mocno palcuje. Jak planujecie go nosić w etui, to raczej nie powinno stanowić to dla Was problemu, ale zdecydowanie ta wersja żółto-czarna z pleckami ze skóry wegańskiej podoba mi się najbardziej, a jest jeszcze na przykład edycja limitowana dla fanów Ironmana. Niemniej wygląd to kwestia gustu. Jeżeli chodzi o samą bryłę, to smartfon jest kanciasty, ale dobrze leży w dłoni. Ramka jest matowa, na tyle w lewej tutaj górnej części mamy wyspę z aparatami, która lekko odstaje, minimalizuje to etui dołączone w zestawie. W tym roku producent wprowadził kilka ulepszeń, takich jak większa bateria, lepsza ochrona przed kurzem i wodą, a także wydajniejszy procesor, który w benchmarkach wypada naprawdę dobrze. Odporność na wodę i kurz została podniesiona teraz do poziomu IP68, co oznacza, że nawet przypadkowe zanurzenia nie są mu straszne. Przechodząc do ekranu, Poco X7 Pro wyposażono w 6,67 cala wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1,5K z odświeżaniem 120 Hz. W tym roku ekran chroni jeszcze wytrzymalsze szkło Gorilla Glass 7i. Wyświetlacz oferuje żywe kolory, wąskie ramki oraz wsparcie dla HDR10+ i Dolby Vision. Odświeżanie ekranu jest adaptacyjne, więc może spadać do 60 Hz w celu oszczędzania energii. Maksymalna jasność również wzrosła, więc urządzenie radzi sobie jeszcze lepiej na zewnątrz w mocnym świetle. Producent deklaruje jasność do 3200 nitów. Wyświetlacz jest teraz wyposażony w technologię Wet Touch, dzięki czemu możemy z niego korzystać nawet jak mamy mokre lub tłuste palce. Działa to nieźle, chociaż nie idealnie i czasami ekran potrafi się nadal gubić. Pod nim ukryty jest skaner linii papilarnych, który działa szybko i sprawnie, jednak dałbym go delikatnie wyżej, aby łatwiej trafiać w niego kciukiem. Oprogramowanie Poco X7 Pro to nowy HyperOS 2 oparty na Androidzie 15. Wizualnie przypomina poprzednie wersje MIUI, ale jest lepiej zoptymalizowany i działa bardzo sprawnie. HyperOS wprowadza też funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak podsumowania tekstów, tłumaczenia czy narzędzia do edycji zdjęć. Jest też oczywiście wsparcie dla asystenta Gemini. Xiaomi zapewnia również 3 duże aktualizacje systemu i 4 lata wsparcia zabezpieczeń. Pod maską Poco X7 Pro znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra, który zapewnia wzrost wydajności w porównaniu do poprzedniego modelu. W testach telefon wypada rewelacyjnie, zostawiając w tyle inne modele z tego przedziału cenowego, a w niektórych przypadkach zbliżając się nawet do wyników flagowców z 2024 roku. Telefon radzi sobie dobrze zarówno z codziennymi zadaniami, jak i bardziej wymagającymi grami. A za chłodzenie odpowiada zaawansowany system pasywnego odprowadzania ciepła i powiem Wam, że przy kilkukrotnym odpaleniu Antutu, czy też po dłuższym graniu jest chłodniejszy niż nowy Snapdragon 8 Elite. W Antutu jesteśmy w stanie osiągnąć niecałe 1 700 000 punktów. Pod względem wydajności na pewno nie powinniście być zawiedzeni. Dla przykładu poprzednik X6 Pro miał niecałe 1 500 000, a na przykład konkurencyjny OnePlus Nord 4 ze Snapdragonem 7 Plus Gen 3 ma niecałe 1 400 000. Do wyboru mamy dwa warianty pamięci 8 na 256 lub 12 na 512 GB. Pamięć RAM jest w technologii LPDDR5X oraz nadane UFS 4.0. Jeśli chodzi o aparaty, Poco X7 Pro posiada dwa obiektywy na tyle. Aparat główny 50 megapikseli Sony IMX882 z jasną przysłoną f1.5 i ultraszerokokątny obiektyw 8 megapikseli. Zdjęcia z głównego aparatu cechują się żywymi kolorami, dobrą dynamiką i brakiem szumów, choć szczegółowość mogła być nieco lepsza. W trudnych warunkach oświetleniowych automatyczny tryb nocny zapewnia dobrą jakość zdjęć, choć szumy są zauważalne. Zdjęcia z ultraszerokokątnego aparatu, no tutaj trzeba przyznać, że są przeciętne. O ile kolory i dynamika są przyzwoite, to szczegóły są ograniczone. Po zmroku widać gorszą jakość względem oczka głównego i kolorystycznie też mamy pomiędzy nimi różnice. Brakuje tu przede wszystkim obiektywu tele. Zbliżenia możemy robić cyfrowo, no ale aparatem głównym. Na froncie jest jeszcze oczko do selfie 20 megapikseli, do szybkiego podzielenia się fotką w social mediach. Nieźle, ale też nie oczekujemy cudów. W trybie portretowym jesteśmy całkiem nieźle odcinani od tła. Głównie jest to smartfon nastawiony na wydajność,
a zdjęcia są tu dodatkiem. Chociaż Poco chwali się dodatkowymi trybami z możliwością robienia zdjęć w RAWie. Mamy tu też, jak wspomniałem wcześniej, sztuczną inteligencję, która na przykład w zdjęciach pozwala nam usuwać niechciane obiekty, rozszerzać kadr, który później jest generowany na urządzeniu, albo mamy możliwość łatwej edycji wideo, gdzie smartfon za nas może zmontować krótki materiał wideo, więc no aż tak źle też nie jest. Teraz macie próbkę wideo w nocy, gdzie mamy dużo sztucznego oświetlenia. Tutaj możemy nagrywać w trybie nocnym, ale wtedy mamy zablokowane tylko na 4K i 24 klatki na sekundę i maksymalnie jedno wideo może trwać 5 minut. Dlatego ja tutaj nagrywam na tym trybie standardowym i tutaj wtedy możemy nagrywać w 24, 30 lub 60 klatkach na sekundę. No i jeszcze się przebiegnę, żebyście mogli zobaczyć, jak tutaj wypada stabilizacja. Tak prezentuje się kamerka do selfie i tutaj możemy nagrywać w 720p, w 1080p, czyli Full HD, ale tutaj już nie mamy 60 klatek, tylko mamy maksymalnie 30 klatek na sekundę. No i tak prezentuje się jakość tych nagrań. Dajcie znać, jak oceniacie te aparaty. Pojemność baterii została zwiększona do 6000 mAh i wypada ona bardzo dobrze. Spokojnie da się osiągnąć SOT na poziomie 7-8 godzin, nawet 2 dni są tu jak najbardziej w zasięgu. Moc ładowania też wzrosła do 90 W, ale ze względu na większy rozmiar baterii prędkość ładowania została na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego modelu. I tutaj sporo było komentarzy pod moimi pierwszymi wrażeniami, skąd ja mam ładowarkę, jeżeli wy kupując jej nie dostajecie. No akurat ja mam egzemplarz testowy, a niestety wersje, które są u nas w sklepach, są bez ładowarek. W przedsprzedaży były promocje, że ładowarka była za niewielkie pieniądze albo gratis w zestawie, ale teraz oficjalnie nie ma ich w pudełku. Chyba że decydujecie się na wersję z AliExpress, wtedy ona powinna być. No ale to już wybór zależy od Was. No i z tą dedykowaną ładowarką możemy naładować urządzenie w około 40-50 minut do pełna. Tylko tutaj warto zwrócić uwagę, że standardowo pełna moc jest zablokowana i trzeba zmienić w ustawieniach, że chcemy ładować smartfon bez ograniczeń i wtedy mamy komunikat, że urządzenie może się grzać. Jeśli chodzi o dźwięk, Poco X7 Pro oferuje głośniki stereo wspierane technologią Dolby Atmos. Dźwięk jest głośny i bogaty, z wyraźnymi wokalami, mocnymi, wysokimi tonami i lekkim basem. Jak na średnią półkę to jest zaskakująco dobrze. Do flagowców jeszcze trochę mu brakuje, ale nie możemy narzekać. W telefonie znajdziemy jeszcze czujnik podczerwieni do sterowania urządzeniami multimedialnymi. Podsumowując, Poco X7 Pro to telefon z solidnym ekranem AMOLED, szybkim ładowaniem i wydajnym procesorem. Względem zeszłego roku poprawiono ochronę przed wodą, wydłużono czas pracy na baterii i zwiększono wydajność. Minusem jest przeciętna jakość aparatów, zwłaszcza tego selfie. Jeśli jednak jesteście w stanie to zaakceptować, Poco X7 Pro to wydajny średniak, który warto rozważyć. Dla osób, które nie stawiają głównie na możliwości foto, a chcą niezawodne, szybkie działanie, albo też sporo grają w gry, to jest on jednym z najlepszych wyborów. Cenowo w ofercie premierowej mieliśmy po 200 zł rabatu, teraz już nie ma zniżki, więc wariant 8 na 256 kosztuje 1699, a ten 12 na 512 to 1899 zł. Więc jak mocno Wam się nie śpieszy, to radziłbym poczekać, bo pewnie zaraz znowu będą obniżki i właśnie w tych cenach o 200 zł niższych smartfon jest jak najbardziej dobrym wyborem. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wszystkie Wasze najważniejsze pytania. Jeżeli jednak są jeszcze jakieś, to zachęcam do komentowania. A na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki, do następnego. Cześć!